start from here, 10. You got the doppelganger. Yeah. Hi, Chris. Look at my copy guy. I'm not here to fight easy fights. So like from the first fight, as soon as I came to KSW, I always ask for the next best guy what they can give me. And the best guys need, I consider myself one of the best in Europe, so for me it's no problem. I want challenges harder than challenge. They're interested, the more interesting my life is. I wanted to fight in a match, the opportunity to come to challenge him. I was number 6. He's already beat all in front of him, top 5 guys. Make a sense for me to fight him. I'm here to fight. Fight is a fight. I'm gonna go out there Saturday and try to do my best to win my belt. Yeah, we joke, you know, on the home. Every time he see me, he's straight away starts shadow sparring with me. So he's Adrian, I'm mother, so we got to fight every day. So far he's letting me win it, so hopefully Adrian's let me win Saturday as well. Guys, who the f is this guy? No, sorry. It's mine. Copy past, I think is even, if I'm not mistaken, I think he's from Bartosinski gym as well, you know, try fake me. Probably gonna give easy win to Adrian, so, but no, I kick him off, so I will fight Saturday, so no problem about Jeźdźek. Już tu byłem w ogóle. Patrzę, przyjeżdżam nagle, się już tu bili. A teraz się wszystko komputerowo już robi, a ja muszę podpisywać ręką, nie? Co jeszcze robisz ręką? Strzelam z łuku, wypisuję te mandaty. Nie, to jest akurat najgorsza robota. A jaką miałeś najdziwniejszą pracę w życiu? Byłem na przykład na rozbiórce w szklarni w Holandii, kiedyś to była rzeźnia, bo trzeba było wbiegać z takim tapczanem, rozwijać go pomiędzy tymi chaszczami, pomidorami, a one były naturalnie, właśnie chemicznie jakby podbustowane i w jeden dzień z małego pomidorka robił się taki nie? I ten osad cały siadał na ręce, ciuchy ci tak chemicznie śmierdziały i nie dało się ich doprać. Wspaniała robota, polecam każdemu. Ale ja bym to zostawił. Dobra. I teraz tylko ten jedno ujęcie, że próbujesz sobie owinąć. No to wypuść. Nie wiesz na mnie? No. I wypuść. O, to jest to. Kupię, ale nie zajebiste, dzięki. Na początku miał być trochę inny przeciwnik, ale no jak się udało jeszcze zdobyć większe nazwisko, większą gwiazdę z lepszym numerem w rankingu, więc dla mnie bomba, nie? Wiesz co, oglądałem jakieś tam wywiady, to może nic takiego nie padło, choć dużo znajomych mi też gdzieś tam mówiło, że troszkę tak lekceważąco, że on ma tyle walk, ja mam tyle, dostałem już na walkę o pas, no ale mam 3 walki w KSW, 2 knockouty, no to kurde zasługuję w końcu na jakąś walkę rankingową, nie? Jesteś w rankingu, no to musisz bronić swojego miejsca, no i tyle, nie? Zobaczymy, wszystko okaże się w sobotę, czy jestem już na tym poziomie, a na pewno jestem, czy nie? Te przygotowania, połowa czasu w Częstochowie, połowa czasu w Ankosie, no u nas w Częstochowie brakuje typowo takich chłopaków z MMA, no w Ankosie to wiadomo, co jest najmocniejsza paka w Polsce, może nawet i w Europie przy takich zawodnikach, tylko poziom idzie w górę i widzę to po samym sobie. Na battle kursach, w komentarzach ludzie chwalą ciebie. Czujesz to, że tak medialnie mocno się wzbijasz? Kurczę, nie wiem, czy się wzbijam, jakoś się powoli z tym oswajam, wiesz, też jest to 4. walka moja w KSW, także inne emocje są już jak za pierwszym razem. Teraz najcięższy rywal w karierze będzie? Się okaże, no, na każdego rywala szykuje się jakby to był mistrz świata, wiesz o co chodzi, żeby później nie było odbicia od rzeczywistości, także, a później to przynosi jakieś korzyści, nie? Te walki idą szybko i dobrze. Tutaj jakaś koszulka Fuck Off, to jest jakieś nawiązanie może do Tak, afery? do ciebie, do ciebie, kurwa. Nie, normalnie kiedyś kupiłem. I tak chodzę, nie? Nie, myślałem, że chodzi teraz o aferę koszulkową właśnie. Jakbyś ze swojej perspektywy powiedział, bo nie wiem, czy to wyjaśniałeś, gdzie w battle kursie nie było. Jak to u ciebie wyglądało z twojej perspektywy? To mogę skomentować, no bo wyrwałem chwasta, nie? Chwast się wyrwał sam w sumie wśród kibiców, bo kibic to jest kibic, nie? Chłopaki jadą, których nawet nie znam gdzieś osobiście, 8 godzin drogi, a ktoś tu robi jakieś gówno. Także wiesz. Widziałeś, że Damian tam wykorzystał to, że Tak, no dobry timing, nie? Ciekawe, czy będzie miał w sobotę też taki timing. Mam nadzieję, żeby miał. Jakie było rozwiązanie afery koszulkowej? Pierwsze pozytywne, czyli przekazanie koszulki przeciwnikowi z mojej strony. Drugie rozwiązanie, no po prostu wielka bitwa Warszawa kontra Rzeszów. Trzecie rozwiązanie, no obsmarować po prostu kogoś gównem w internecie, ale jednak wyszła
wyszła odpowiedź A. Nie jestem super przesądny, ale tak jak z duchami, że niby nie wierzę, ale do chaty nawiedzony to bym raczej nie chciał na noc zostać mimo wszystko. Dlatego tutaj się zamieniliśmy z Dominikiem Durniatem krzesłami, powiedziałem mu, ty nie walczysz, to dawaj się chociaż zamień. Ja co prawda siedziałem na tym miejscu, ale to nie było przeklęte krzesło. No i staram się o tym nie myśleć, ale jak widzę co chwilę relacje Kanal Plus, że tu przeklęte miejsce, tutaj usiadł na przeklętym miejscu, tutaj przełamie klątwę, no to wtedy wiadomo, nie, że mi podkręcacie podświadomie. Rozumiem, że chyba ryzykujesz i nie podpisałeś kontraktu przed walką. Nie podpisałem, no, ale to czy to było spowodowane też moim ryzykiem, czy tym, że trochę sprawy idą powolutku, nie wiem, ogólnie dogadaliśmy się tak, wiesz, na 80-90% wszystko wstępnie już jest dogadane, no ale fizycznie nie jest podpisane, także w sobotę po walce jestem bezrobotny, także na OLX-a wchodzę już w niedzielę i sobie szukam coś tam, nie, jakieś, nie wiem, Holandia, malarz, coś takiego. A zamiast OLX-a może OF? OF? Ciekawe, chociaż to widzę, że bardziej kobiety przodują w tym wszystkim. Ja to co ja mógłbym tam shadowboxing dodać albo zdjęcie stóp na przykład No ogolonych, nie, nie? no, tu był temat, że jakaś rolka z twoim torsem 1 milion wyświetleń zrobiła. A, no ale to dlatego, że owijałem ręce, to podobno styl owijania, mimo że ja nie owijam jakoś super technicznie tych rąk, w ogóle bez palców czy coś, a tylko wiesz, pyk, 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 żeby sobie zrobić tutaj poduszkę na kostkach, to OnlyFans jest do przemyślenia jak najbardziej. Ale nie dla mnie, ale nie dla mnie, raczej widzę, że amerykańskie dziewczyny bardzo w to wchodzą. W 59 sekund skończyłem walkę. Mam nadzieję, że sobotni pojedynek również będzie szybki, bezbolesny dla mnie i będę mógł szybciej wrócić do klatki niż jestem w stanie to sobie wyobrazić. Jeśli ktoś był mistrzem Polskiej Federacji, to chyba z szacunkiem do niego powinien dostawać mocnych rywali i wiem, że ten szacunek jest okazywany przez KSW w taki sposób, że dostaję mocnych rywali. Przegrane budują mnie na silniejszego człowieka, silniejszego fightera. Jestem przekonany, że mocne wyzwania tylko mnie budują. Będę próbował robić 6-6 ponownie, bo czuję, że ten tron, który jest aktualnie królem Patryka Kaczmarczyka, gdzieś głęboko w sercu czuję, że ten tron należy do mnie. Jak oceniasz w tej kategorii wagowej sytuację z mistrzem? Nie zawalczą. Jak chodzi o 6-6, Parnas już nie zajdzie do niej. Tak, teraz wszystko w przygotowaniach szło po mojej myśli, nie mam żadnych kontuzji, żadnych urazów, także wychodzę ze świeżą głową, z dobrym nastawieniem i liczę na zwycięstwo. Tu od razu mocna walka. KSW nie oszczędza się, co? Nie ma co wybierać, nie? Kacper Formela, wcześniej Maciej Kazieczko, czyli topowi zawodnicy. I z takimi chcę się mierzyć, o to w tym sporcie chodzi, żeby mierzyć w top. Czuję, że obie te osoby są w moim zasięgu i wierzę w siebie i liczę, że wygram. Jest ta historia tutaj trochę z tobą i z Makaronem. Po przegranej on dostał kontrakt w KSW i ty tam chyba odzywałeś się, tak? Ilu jeszcze musisz pokonać, żebyś ty w końcu dołączył? Każdy napisał swoją historię. Wydaje mi się, że tak, że ja trochę później zasłużyłem na KSW. Znaczy zasługiwałem już trochę wcześniej, a trafiłem trochę później. Mateusz też pokazał teraz w walkach, że to jest jego miejsce i że dobrze mu idzie. Chcę iść też tą drogą, możliwe, że jeszcze się spotkamy. Ciekawostka z backstage'u. Podobno w Pitbullu pracowałeś kiedyś jako logistyk. Tak, nadal pracuję. Pracuję jako logistyk, prowadzę logistykę Pitbulla. Lubię moją pracę, dlatego cały czas jeszcze nie zrezygnowałem z niej. Odnajduję się tam. Klimat firmy też jest naprawdę bardzo dobry, dlatego pasuje mi ta praca. Byłem parę razy w WCA, to cały czas się z Romanem do lidze widziałem. Przygotowania dobre, ekipa teraz też była dobra, było dużo sparring partnerów, więc było z kim robić, był Roman, więc też fajnie można było porobić parterowo na bardzo wysokim poziomie, bo no, jego parter to jest naprawdę coś mocnego i przede wszystkim tak jak on się skręca po te nogi, no to jest mocny w tym, co robi. Czy to, że potrenował sobie z jakimś zawodnikiem UFC, czy to płynie tak jakoś znacząco na jego performance? Bardzo mu tego życzę. Zapowiadał w wywiadach, że będzie najlepszą wersją Bartka Szewczyka i że wszystkie poprzednie wersje to nie był do końca on, no więc ja czekam i jestem gotowy tą najlepszą wersję sprawdzić. Z ostatniej walki wyciągniętych sporo wniosków. Nadal podtrzymuję, że walka była bliska i była do wygrania. Może zabrakło trochę instynktu, żeby zaryzykować i spróbować skończyć tą walkę przed czasem. Niewiele zabrakło, ale jeszcze wyszarpie co trzeba. Warunki naprawdę, powiem wam, że fantastyczne, przede wszystkim sparring partnerzy, no i dwóch mega zarąbistych trenerów, Arbi Szamajew i Anzor Ażijew, także
nie trzeba ich przestawiać. Koncepcja i metoda treningowa Arbiego to jest to, co ja potrzebowałem. Ta koncepcja, którą on nam przedstawił, to jest właśnie typowo nowoczesne MMA, także każdy musi znaleźć swoje miejsce na ziemi. Ja znalazłem Warszawę. I ja tak naprawdę nie oglądałem jego jedną walkę z Kamilem Menkalem, też walczyłem z Kamilem Menkalem. Moim rywalem zajęli się moi trenerzy. Ja po prostu nie chciałem gdzieś tam się, nie wiem, czy fascynować, czy gdzieś tam po prostu sobie rozpiniać mojego rywala. Oni nad nim pracowali, oni go rozczytali, oni przełożyli game plan, pracowaliśmy stricte już pod mojego rywala, także każdy plan taktyczny kończy się wiadomo kiedy, nie? W momencie, kiedy dostaniemy pierwszą bombę w twarz, nie? Dlatego trzeba być skupionym, skoncentrowanym i reszta jest tylko i wyłącznie w moich rękach i w moich nogach. Poprzednie twoje, nie wiem czy... No, to nie róbmy, jak masz To dobre, to ostatni nie ma co raz robić. może być, rób. Ale naprawdę, to nie jest żart. Ale nie o to mi chodziło. Ostatni raz, co wiesz na myśli? Ja rozumiem to, o co Merowi chodzi, dobrze mówi. Dobra, zostawmy, że chodziło o przegraną, okej. My wszyscy wiemy, o co chodzi, ale... No, chodziło o przegraną. Boju chodziło o przegraną. Przegrano jak coś ten. Czy przygotowania ze szpilką mentalne ci się przydały? Wykończyły mnie, ale to chodziło, żebym złapał tam dół, żeby spikować wysoko, więc ta przegrana tam była mi potrzebna, żebym wybił. Tak po walce z Mamedem. Potrzebne było to, żeby powstała walka z Grzybykiem, rozumiesz? Dlatego przegrałem szachy z Arturem. Nauczymy czegoś, no? Ale finalnie 3-2, tak? Zostawiasz tak, czy będziesz rewanż? Nie no, rewanż musi być. Tylko teraz jak będę już mógł jeść normalnie, wtedy będę naładowany, a nie wiecznie głodny. Wiecznie mi dopada, jak jestem głodny. Teraz masz właśnie nową ksywę Adrian Rewanż Bartosiński. Takie życie jest, moi kochani. Wszędzie te rewanże. Czytałeś komentarze? Bo tam jest jeden komentarz od 60, który powiedział, napisał: o, Adrian bez prawa jazdy jeździł, dzwonię na prokuraturę. Ale nie powiedziałem czym. Nie powiedziałem, że autem. Czy powiedziałem? Chyba powiedziałeś. Bo jak nie powiedziałem czym, to jeździłem dużo motorkami, jak byłem młody też, jakimiś ogarami, Simpsonami, to słuchaj, poruszanie się po drogach publicznych to jest to samo, nieważne czym. Widziałeś Battle Kursa? Syn Fleminasa, też Adrian się nazywa. Ktoś mi uświadomił, a było kurde faktycznie, no ciekawe. Widziałeś ten fragment, jak powiedział, że jeden i drugi Adrian jest bity? Tak? Nie, ale to śmieszne. Śmieszne. Może próbować. Tylko wiecie jak jest ze mną? Ja jestem jak zraniony lew. Im bardziej naruszony, tym bardziej oszczeczony. Tak to jak z Grzybykiem. Ranny jest najgroźniejszy. Jak będzie chciał mnie uderzyć, to ja mam tak, że jak trener Popłowski pokazał. Jak ktoś, stoimy teraz, jesteś po zasięgiem mojej ręki, nie? Wejdź mój zasięg ręki. Ja już jeszcze, jak myślę, że chcesz mnie zaatakować, to już kontruję, rozumiesz? Poczułem jak to, no. chcesz podejść do mnie, to jest normalne. Jak tylko zbliżysz się na ten palec, że cię dotknę, to ja już atakuję, bo wiem, że ktoś chce mnie zaatakować, rozumiesz? Rozumiem. I poczułem. Czyli nie można wchodzić tu. Dobra, Jak podchodzisz, to będę pamiętał. A jak z żoną jest, jak podchodzi? zależy, czy mnie denerwuje. Zależy. Więcej podłożył mi umowę. I nie zgadzam się tu z jedną rzeczą. Wykreślam ten pierwszy zapis. Bo on mi się najbardziej nie podoba. To do Artura Gwoździa trzeba dzwonić. To zostawiamy. Czemu? No bo to on ustalił ten zapis. A co za zapis? Nie zauważył. Nie zrozumiałeś. Nie, teraz rozumiem. Meru ostatnio jest w formie. Dobre, mam nadzieję, że puścisz, że nie chcesz odważny Meru. To jest nowa metoda robienia wagi z Jakuzą. Zaczynamy tak, żeby troszkę już się spocić i tych kilogramów zeszło, ale nie traktujemy jeszcze tego jako takiego ciężkiego zbijania, tylko bardziej, żeby sobie odpocząć, chwilę pogadać i przy okazji trochę tej wody zejdzie i będzie łatwiej rano. Docelowo tak, będę robił w przyszłości 6-6, więc dzisiejsze robienie wagi będzie przyjemne z uśmiechem na twarzy. Mój organizm wrócił do dyspozycji, której będzie mu sprzyjało przy zbijaniu wagi. Miałem bardzo zanieczyszczony, że tak powiem, organizm antybiotykami, które powodowały różne później większe problemy, toksyny w organizmie przez bakterie, grzyby. No miałem bardzo zatruty organizm. Zatoczyło się tak koło, że finalnie kurczę musiałem odstawić na chwilę sport i zająć się zdrowiem. Ta kategoria 70 kg to jest powrót po prostu do pełnego zdrowia i teraz czuję się doskonale i myślę, że to jest czas, żeby po tej walce zejść do 6-6. Dzisiaj raczej tylko salujemy, bo mamy mniejszą wagę niż zawsze. Zrobiliśmy taką rozgrzewkę, żeby załapał pierwszy pot.
zastosowaliśmy swoje metody rozgrzewkowe w inny sposób niż zawsze. No i teraz czeka go 20 minut siedzenia, na razie minęła minutka, a powiem Wam tak szczerze, że dawno nie widziałem Damiana w takim sztosie, jakim jest, bo zawsze na końcówce to on jest taki, że mówi: o kurde, jest mi ciężko, a w tym momencie jest naprawdę petarda, więc trzymajcie mocno kciuki za Damianka, bo to jest bardzo ważna walka. No tu twój był rywal. Miał być obecny i przyszły. Wszystko naraz. Bawcie się dobrze. Ile stopni macie? Nie wiem, ale dużo jest tutaj stopni. Pokazuję tu 105. Moje decyzje życiowe spowodowały to, że byłem w dwóch pełnych strojach, w gorącej saunie, z gościem w samych gajach. Nie wiem, czy widać, może lepiej, że nie. No i muszę zgubić 7 kilo, nie? Nie wiem, jak to racjonalnie wytłumaczyć, szczerze powiedziawszy. A wuj mało płaci, w ogóle to wszystko i bez sensu to robić. Ja mam parcie na szkole. Zejdź ze mnie. Motherfucker right here, baby. Tomasz Romanowski. Ty masz lepszą lufę, ale mam lepszy stabilizator. 1-1. Obudziłem się około 4, już spać nie mogłem. Wyręczyłem moją małżonkę, wyłączyłem jej budzik. Poszedłem sam na saunę, robiłem tam, nie wiem, 20-30 minut walkę z cieniem. Tymczasem Bartek Leśko z Kasperem Rudziakiem przyszli. Szedłem na 5 minut do sauny, 15 minut jacuzzi, 5 minut w saunie. Waga zrobiona. 70.6. 6-7. Muszę sobie coś wygadać, bo ja byłem przez Szewczykiem, już mnie to podgrzał mnie. Zdenerwowałeś Damiana Piwowarczyka. Czemu? Bo wszedłeś przed niego. No jak, no pierwszeństwo, jak to pierwszy, to jest lepszy, tak to mówię. Już Nie wiem, czy tam iść, bo jak jest zły, to nie wiem, czy iść. Poczekaj. Wściekły jesteś, tak? Czy on kłamie? podkręcam, no. W kolejkę wszedł ci. Mega zły, jak widać. Welterweight title challenger, Adams Fleming. 76.9 for the challenger. Sasza Mojca. No mistrzowski limit, bo jeszcze miałem w spodenkach 7500, tak? Także naprawdę też dzięki Marcinowi Gandykowi oraz tutaj Kotek, mojej zawodze G, zrobiliśmy mega robotę. No byłeś, to już była, wiesz, moja końcówka, ja już łapałem świeżość, robiłem, wiesz, pobudzenie, powoli już wagę, także już to były, wiesz, delikatne treningi, dla nich to był taki trening, wiesz, pokazowy z naszą grupą półzawodową. To fajnie, dużo śmiechu, wiesz, idealnie tak na końcówkę, żeby trochę też rozluźnić tą głowę, złapać też pewności siebie, poznać też nowych, ciekawych ludzi, sportowców z innej branży. Co, na koniec ta fajna konkurencja, w sumie wspólnie ją wymyśliliśmy, coś a la Turbo Kozak, także super. Shiro jest od pełnego MMA, co nie? Ogólnie się charakteryzuje stójką. Arek powiedział mi, że to samo ostatnio był w narożniku Irasa Kriziewa, no i dochodzi też główny trener Michał Materda, tak? Że ten parawa potrzebował. Tak, ja już mogę się ważyć na za 2 tygodnie. Uważaj, tylko się nie potnij, uwagę proszę. Będzie git, podnieś tylko ręce trochę. Jest. 84,200. Chodź tu! Torba, Poczekaj, gadki to mu powolutku Zejdź z wagi. Gadki to mu oddaj. Mamy. Kurde, już chciałem zawijać. To zostanie wszystko mu jedno. Uważaj, poczekaj. Teraz uważaj, poczekaj. Adrian Bartosiński. Uważaj, bo stoisz na tym. Dzień dobry. Panie Pawle. 100 gram. 77200. Który mamy czas? Jeszcze jest Dobra, 16 minut. Będzie face to face na gali, czy nie ma Mameda? Chyba nie wiem. Z tego co słyszę, to chyba nie będzie. Będą się dać kogoś, kto jest podobny do Mameda, a jest jedna osoba, która ma brodę tutaj, zobaczcie. Nie, ale Co jest przypomina ktoś. Mameda? Jest trener z berserkerów. Arek. Takie loczki i broda wygląda jak Mamed. No dobra, jak trzeba, to zrobimy to. Dublera zrobimy. Dokładnie, no. Chyba Mameda nie ma na gali, więc face to face z Pawlakiem robisz jako dubler. I wybraliście ze wszystkich dublerów dostępnych? Nie. Trochę słabiej poszło Dominikowi Mazurowi, który przekroczył wagę o 200 kg, także sporo, 40% płaty cinamy, no i znowu stestujemy, jak ten minusowy punkt może wpłynąć na przebieg sobie samego pojedynku. Wytrzymaj, tak jesteś w ogóle? Dobra. Wiele można zrobić. Do góry. Dajcie miejsce, będzie git. Jest. Spokojnie. Poczekajcie spokojnie. Ja na 77. Adrian Bartosiński, 77 for the champion.
Jak widać z łatwością. Woju, 10% na firmę już liczyłeś. Jestem pewien. Sobie obiad stawialiśmy za Yeah, all good. That's good. Both made weight, and so tomorrow we're gonna find out. Adrian rzutem na taśmę 3 minuty przed godziną 11 zrobił wagę. Myślę, że chciał nas trochę podtrzymać w niepewności, ale no pochodzi z takich stron, że byłby zbyt skąpy i nie oddałby tych 10% organizacji KSW, dlatego spiął tutaj się i w ostatniej chwili wypełnił ten limit. Myślę, że tu jakiegoś większego zagrożenia nie było, bo nawet jakby nie zdążył do 11, no to tylko by uszczuplił swoją wypłatę, ale myślę, że walka o tytuł nie była tutaj zagrożona. Nie ma zielonego pojęcia, co nie poszło, nie? Już na sam koniec już tak męczyliśmy, a w ciągu godziny zeszło mi teraz 2 kg, nie? Jak na pierwszą, to pierwsze dobre wrażenie nie było, nie ukrywajmy, ale no stało się. Chciałbym bardzo przeprosić organizację, pana Wojsława, mojego przeciwnika, no ale no próbowaliśmy do samego końca, do 11 próbowałem, rozmawialiśmy o tym, czy jeszcze wykupić tą dodatkową godzinę, ale jak nam w godzinę zeszło 0,2, a jeszcze zostało 200 kg, no to stwierdziliśmy, że nawet jakbyśmy kupili wszystkie godziny do wieczora, to i tak brakłoby czasu po prostu, nie? Ogólnie zawsze zbijam koło 8, 9 na tą już ostatnią chwilę, last minute można powiedzieć, no ale teraz no to już było kilo więcej niż normalnie i tak naprawdę do tego ostatniego kilograma to wszystko szło książkowo i szło pięknie, tylko ten już ostatni kilogram to było męczenie do końca, no ale się udało bez żadnych skutków ubocznych, które mógłbym odczuć. Bo masz małe jeszcze doświadczenie, powiedzmy rekord. Jak to, że tak powiem, odnalazłeś, że możesz tyle robić? Metodą prób i błędów od 15 roku życia, od startu już w BJC i pierwszych amatorskich WMA. No pomimo, że zawodowa to jedna z moich pierwszych zawodowych walk, no to jak walczyłem półzawodowo i amatorsko też musiałem zawsze trochę zbijać. Czasem trochę więcej, czasem trochę mniej, zależnie czy turniej jednak, czy gala semi-pro. Także gdzieś z tym zbijaniem wagi już byłem zapoznany od początków moich startów i mojej przygody z tym sportem. Nie, no wiadomo, przecież idziemy na robotę jutro, wiesz, co mam ci powiedzieć. Przyjemny chłopak, wiesz, widać, że chce się bić, no to jutro się będziemy bić po prostu, nie? A Bartoszowi dzisiaj chciałem nawet pomóc, dać mu, bo tam miał problem z wagą, trochę mi się go szkoda zrobiło, bo cierpiał. Dałem mu gumę, poprosił mnie o gumę, dałem mu gumę ostatnią. Wiesz, no mamy, żyjemy jak pies z kotem, jak on to powiedział i to jest bardzo dobrze. Ja swoje też muszę powiedzieć, on swoje powiedział, wiesz, i powiem ci, fajna atmosferka jest, bo można się kąsić i można też siebie szanować i podawać sobie rękę, także jak najbardziej to też fajną buduje atmosferę, powiedzmy przed naszą walką, jakby miała się kiedyś odbyć, także wiesz, nie ma skakania do gardła i nie ma tego takiego nienawiści, a jest szczypanie, a plus do tego jakieś, wiesz, takie te z pazurem teksty, nie? Także chyba jest w porządku. Co sądzisz o tym, Mordko? Ja dzisiaj też Borka uszczypnąłeś. No bo mi zadaje, wiesz, prawie takie same pytanie, nie? Co po porażkach, a teraz wiesz tego, nie? Nie, Mateusz, on mówi, że ciebie uszczypnąłem. Nie, no, słuchaj, ty jesteś było, nie? Ja cię kocham. Ty No, jesteś, słuchaj, ty jesteś zawodnikiem, który jest tak świetny w ofensywie, jak ma inicjatywę, ale też fantastycznie kontrujesz. Ja lubię takie króciutko, nie? Z Martin. Słuchaj, my się tyle Dwa prawie znamy. takie same pytania, wiesz o co chodzi? Jestem mało kreatywny, no. Kurde, Muszę za dopracować. dużo w telewizji. Wszystkiego dobrego, Mateusz, miło cię widzieć. Co to kurde za pojednanie się? Z kim? Z Tomaszem Romanowskim. Czemu pojednanie? Normalna relacja, my ze sobą gadamy jak się widzimy, to jest... Ludzie nie wiedzą, ale gadamy sobie jak się widzimy. Dzisiaj rano się uratował podobno. No, a skąd wiesz? Wiem. Uratował i potem jeszcze, bo akurat już się ładowaliśmy, wkładamy swoje ładowanie. Właśnie w szoku byłem, że Tomek zadzwonił do Gandyka, że jak potrzebujemy coś do wlewów czy coś, to nie ma problemu, że nam pożyczy i przyniesie, wiesz, nie ma sprawy. Że... Tak jest w życiu. Bardzo dobrze. I podobno ostatnią gumę ci oddał swoją. Chciałeś na górę nawet po gumę, ale miał ostatnio mi oddał, także mogę tylko podziękować. Mogę tylko podziękować, ale tak było, widzę. Z laminasem luzik. Dzisiaj, tak? Nie mów. A, że luzik, myślałem, że luźna walka. Powiedziałem, Nie, nie ma luźnych walk. Luźne walki są często ciężkimi walkami. Mam do niego respekt. Jak słucham jego wypowiedzi, to widać, że jest takim dobrym gościem po prostu. Ciężko tak, wiesz, nawet coś złego. Ja wychodzę, jutro będę zły, dzisiaj jestem, wiesz. Cały czas ta strefa pana jest dla was. Wszystkie ekipy. Dobrze, nie? Musiałem Buckę zajebać, wiesz. Mistrz to wszystko, co mistrz.